Cześć! Dziś na warsztat bierzemy klasycznego Kenwooda KR5010. Jest to amplituner z końca lat 70., który wciąż może zachwycać dźwiękiem i wyglądem. Amplituner jest własnością pana Marcina, którego serdecznie pozdrawiam, i został on do mnie przysłany na przeprowadzenie oceny stanu technicznego, wykonaniem ewentualnej konserwacji przełączników i potencjometrów oraz przy okazji zobaczymy, czy kondensatory nadal trzymają swoje parametry. Dodatkowo podczas przeprowadzania końcowego testu ocenię i podsumuję, jak gra po latach. Jeśli interesuje Cię sprzęt vintage, zostań do końca, subskrybuj kanał i zaczynamy. Kenwood to jedna z najbardziej cenionych firm w świecie audio, która swoją historię rozpoczęła w 1946 roku w Japonii jako Kasuga Radio. Początkowo firma zajmowała się produkcją radioodbiorników i krótkofalówek, jednak w latach 60. przekształciła się w Kenwood Corporation, stawiając na rozwój wysokiej jakości sprzętu audio. Wkrótce stała się jedną z czołowych marek w dziedzinie domowych systemów hi-fi oraz sprzętu audio dla entuzjastów. W latach 70. i 80. Kenwood zdobył ogromną popularność wśród miłośników dźwięku, konkurując bezpośrednio z takimi gigantami jak Pioneer, Marantz, Sansui czy Technics. Japońska precyzja wykonana oraz dbałość o jakość dźwięku sprawiły, że ich amplitunery były często wybierane zarówno do domowych systemów audio, jak i profesjonalnych zastosowań. Kenwood KR5010 to amplituner stereo z końca lat 70., który idealnie wpisuje się w epokę klasycznych konstrukcji hi-fi. To model, który łączy solidne wykonanie, wysoką moc wyjściową i ciepłe, analogowe brzmienie. Moc wyjściowa tego amplitunera to 2x45W na kanał przy impedancji 8 ohmów. Pasmo przenoszenia szerokie i naturalne, co sprawia, że doskonale sprawdza się zarówno w muzyce klasycznej, jak i rocku. Wejścia i wyjścia, możliwość podłączenia kilku źródeł dźwięku, gramofon, magnetofon, tuner radiowy opcjonalnie. Dzięki wysokiej jakości komponentom Kenwood KR5010 charakteryzuje się świetną dynamiką i naturalnym brzmieniem, szczególnie w średnich i niskich tonach. Jego konstrukcja jest prosta, ale bardzo funkcjonalna, co czyni go niezawodnym nawet po wielu latach użytkowania modelem. Kenwood słynął z bardzo dobrych transformatorów i solidnych końcówek mocy, co sprawiało, że amplitunery tej marki oferowały nie tylko czysty dźwięk, ale także potężny bas i doskonałą separację kanałów. W modelu KR5010 zastosowano układ tranzystorowy w końcówce mocy, który pozwala na uzyskanie wysokiej dynamiki i dużej rezerwy prądowej. Obudowa wykonana z drewna i metalu dodaje amplitunerowi elegancji i klasycznego wyglądu. Panel przedni z dużymi analogowymi wskaźnikami sygnału i precyzyjną skalą radiową sprawia, że sprzęt ten ma wyjątkowy klimat z lat 70. Jednym z największych atutów Kenwooda KR5010 jest wysokiej klasy tuner FM. W tamtych czasach, w latach 70., jakość odbioru radiowego była kluczowa, a Kenwood stosował w swoich amplitunerach bardzo czułe układy strojenia, które pozwalały na odbiór sygnału nawet w trudniejszych warunkach. To sprzęt dla osób, które cenią sobie klasyczne brzmienie z lat 70. oraz analogowe układy audio o niskim poziomie szumów. Jeśli trafimy na zadbany egzemplarz lub podejmiemy się jego renowacji, możemy cieszyć się sprzętem, który oferuje ciepły, naturalny dźwięk i niezwykłą trwałość. Czy masz doświadczenia z amplitunerami Kenwood? Jakie modele lubisz najbardziej? Daj znać w komentarzu. Przed przystąpieniem w ciemno do rozbierania amplitunera warto dokładnie sprawdzić ogólny stan techniczny. Pierwszym krokiem jest inspekcja zewnętrzna. Oceniając stan amplitunera, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Gałki i przełączniki. Sprawdzamy, czy są kompletne, czy obracają się płynnie, bez luzów i oporu. Oznaczenia tutaj na panelu przednim, czy nie są one starte, uszkodzone. Wiele amplitunerów z tego okresu ma nadruki wykonane metodą sitodruku, co z biegiem czasu może się po prostu ścierać. Przełączniki i potencjometry również mogą być źródłem problemów. Zanieczyszczone lub utlenione styki
mogą powodować brak dźwięku na przykład w jednym z kanałów, więc sprawdzenie zaczniemy od podania z generatora częstotliwości 1 kHz i po kolei przejdziemy po wszystkich przełącznikach i potencjometrach, szukając problemów. Przełączmy na głośniki A. Teraz i wy słyszycie, że to jest na pewno do czyszczenia. Przełączniki, nie ma tragedii. Balans jest do czyszczenia. Wysokie regulacje wysokich tonów też. Podobnie jak i basu. Teraz zanikł w jednej kolumnie, więc selektor wejść jest także do czyszczenia. Amplituner faktycznie powodował użytkownikowi problemy. Jeszcze zanim przejdziemy do wnętrza, widzimy tutaj na obudowie takie 3 ciemniejsze kropki i takie fałdy. Fałdy są spowodowane, prawdopodobnie tutaj znajdują się 3 żarówki do podświetlania skali. Pod wpływem temperatury widzę, że ta okleina, co tutaj się znajduje, ona się po prostu zaczęła odklejać, marszczyć. Także już rozmawiałem z użytkownikiem na ten temat i tym się nie będziemy zajmować. On sam osobiście zajmie się doprowadzeniem tej obudowy do jak najlepszego stanu. Sama obudowa, jak widzicie, jest wykonana z drewna, to nie jest blacha, także wydaje mi się, że chyba ta obudowa powinna mieć od tej strony fornir, no ale mogę się mylić, poprawcie mnie w komentarzu. Faktycznie te ślady czarne są od tych żaróweczek. No i po ściągnięciu pokrywy możemy dostrzec fajny porządek. Tutaj rzuca się nam w oczy fajne duże trafo. Tu są główne kondensatory, czyli praktycznie tutaj jest cała sekcja zasilacza. Tutaj widzę, że mamy sekcję radia i preampu, a w tej części tutaj pod tą plastikową osłonką znajdują się zabezpieczenia i przekaźniki głośnikowe. Oprócz przełączników i potencjometrów problemem mogą być kondensatory elektrolityczne. To jeden z elementów, który w sprzęcie audio bardzo często wymaga wymiany. Ich wyschnięcie lub wyciek elektrolitu mogą spowodować szumy, spadek jakości dźwięku lub całkowite uszkodzenie urządzenia. Na sam początek wylutuje kilka losowych kondensatorów. Dobrym pomysłem jest zaczęcie od tych kondensatorów, które znajdują się przy radiatorze głównym. Oczywiste kondensatory, które są wybrzuszone lub wypukłe, no to jest dla nas wyraźny znak, że kondensatory są zużyte. Kondensatory nie zawsze dają fizyczne oznaki zużycia, więc aby uzyskać pewność, iż wszystkie elektrolity pracują w swoich parametrach pracy, należy dokonać pomiaru ich pojemności oraz ESR. Warto do tego użyć markowego miernika ESR. Bardzo często dochodzi właśnie do sytuacji, kiedy kondensatory jednak wymagają wymiany. W takim wypadku warto zastosować nowe komponenty, najlepiej wysokiej jakości. Kolejnym krokiem jest końcówka mocy. W tym przypadku końcówki mocy są przykręcone do takiej blaszki. To nawet nie jest radiator, tylko taka zwykła blaszka zagięta w U. Nieprawidłowo ustawiony bias powoduje, że tranzystory pracują w trybie przesterowania lub są nadmiernie obciążone. Przeprowadzimy na końcu analizę przebiegu sygnału oscyloskopem, sprawdzimy, czy na wyjściu nie ma zniekształceń harmonicznych lub oscylacji, a także przeprowadzimy pomiar napięcia DC na wyjściu. Napięcie na wyjściu powinno być bliskie zeru. Nadmierna wartość może wskazywać na problemy z układem różnicowym lub uszkodzeniem tranzystorów mocy. Wzmacniacze po latach mogą mieć uszkodzone połączenia lutownicze, co może prowadzić do przerwania dźwięku lub zaniku jednego z kanałów. Więc warto sprawdzić, czy są zimne luty. Także ja rozpocznę naprawę od demontażu tutaj tego front panelu. Delikatnie uważając, bo tutaj jest połączona razem z tą gałeczką od skali, aby nie uszkodzić tego sznureczka. Przeszliśmy na nasz standardowy stół warsztatowy. Teraz tak, jak zdemontować tutaj te pokrętła, aby ich nie uszkodzić, nie zarysować tutaj tej obudowy.
no można używać takich plastikowych przyrządów. Ja kiedyś zamawiałem wyświetlacz do jakiegoś telefonu i on przychodzi właśnie z takim elementem, w związku z tym chyba wydaje mi się, że przy każdym wyświetlaczu dają na standard. I to bardzo fajnie można podważyć, nie uszkadzając tych pokrętełek. W środku one mają plastik, ale wydaje mi się, że tutaj na zewnątrz są aluminiowe. Nie wiem do końca, ale nie będę ryzykował uszkodzenia, także jeżeli nie pójdzie to po prostu tak wyciągając palcami, to będę się starał tym przyrządem lekko podważyć, aby nie uszkodzić powierzchni. Pokrętła łatwo zeszły, pozostaje tutaj na froncie dwie nakrętki i jeszcze kilka śrubek dookoła. Po zdjęciu dolnej pokrywy widzimy dwa piękne układy scalone. To są układy STK 0050. Jeśli dobrze sięgam pamięcią, to były układy produkowane przez firmę Sanyo, ale jeżeli się mylę, to oczywiście poprawcie mnie w komentarzu. Jeżeli chodzi o połączenia między poszczególnymi płytami, to w tym przypadku Kenwood nie zastosował żadnych wtyczek, żadnych złączy. Po prostu, tak jak w tym przypadku, przewody są zawijane tutaj na takie kołki. Ściągnąłem radiator, żeby oczywiście też wymienić tutaj pastę pod tranzystorami mocy na świeżutką i powiem Wam szczerze, szczególnie tutaj ta pasta jest miękka. Tutaj pod radiatorami też jest miękka. Jestem zaskoczony, więc no nie chcę mi się wierzyć, że pasta z lat 70. tutaj jest oryginalna. Raczej przypuszczam, że ktoś ją po prostu wymienił. Bardzo dobrze, bo układy STK 0050 jeszcze są w sprzedaży. Nie wiem, czy są oryginalne. Natomiast no, warto u siebie w wzmacniaczu wymieniać pastę, bo de facto jeżeli mamy pewność, że są oryginalne układy w naszym wzmacniaczu, to lepiej, zawsze powtarzam w filmach, zapobiegać niż później wymieniać ten układ w przypadku termicznego uszkodzenia. Na selektorze wyboru terminali głośnikowych już możemy zauważyć tutaj zimne luty prawie że na każdym kołku. W związku z powyższym być może, że to była główna przyczyna przerywania dźwięku przy dosłownie dotykaniu tego pokrętła. No niemniej jednak i tak ten wyłącznik wylutujemy z płyty głównej, aby go wyczyścić. Zdemontowałem dwa potencjometry. Potencjometr od głośności, jeden potencjometr od barwy dźwięku. No już Wam mogę powiedzieć, że ten Kenwood to jest chyba w mojej skali zaliczany do najtrudniej rozbieralnych wzmacniaczy. Ponieważ jak widzicie, on tutaj nie można ściągnąć tego front panelu, bo on tutaj ma w całość zagiętą blachę. W związku z tym łączenie znajduje się dopiero tutaj u góry. No i jest połączony tutaj z tyłu do tego tylniego panelu. Akurat ta płyta tak łatwo nie chce wyjść ze środka. Także jeżeli będziecie się zabierać za serwis takiego Kenwooda, to miejcie na uwadze, że on jest no, bardzo trudnym pacjentem, jeżeli chodzi o rozbieranie i dostanie się do tych potencjometrów, żeby wykonać poprawną konserwację. Nie mówię tutaj o psikaniu tego potencjometra, tylko trzeba go rozłożyć. Aha, jeszcze jedna rzecz. Te potencjometry są, jak widzicie, nitowane. W związku z tym pozostaje teraz kwestia rozwiercenia tego potencjometra, nagwintowania, no i oczywiście dostania się do środka w celu wyczyszczenia. Wszystkie potencjometry już zostały zdemontowane z naszego Kenwooda. Jak część z Was się domyśla, kolejnym krokiem jest tokarka, aby zlikwidować ten nit, nawiercić otwór, nagwintować, no i później wyczyścimy wnętrze potencjometru, nasmarujemy, zmontujemy i miejmy nadzieję, że nie będzie przerw na ścieżkach. Nie dostaniemy się do środka, zanim nie rozwiercimy tego nitu. Montujemy potencjometr w imadle tokarki i rozpoczynamy proces. To jest akurat potencjometr głośności, dlatego na jednym potencjometrze pokażę, jak powinno się otwierać takie potencjometry. Do usunięcia nitu zastosuję frez czołowy. Gdzie jest klucz znowu? I tak jak widać, nit został praktycznie rozwiercony na równo z miedzianą blaszką. Teraz tylko delikatnie go podważamy, pyk, i ładnie to wszystko schodzi.
Teraz tylko kwestia wykonania otworu oraz nagwintowania. A teraz gwintownik. Potencjometry, jak widzicie, już zostały rozwiercone. Jest możliwość otwarcia, wysunięcia tej ośki. No ale co tutaj się dzieje? Jest 5 potencjometrów, demontowałem z Kenwooda 4. No niestety wydarzyła się taka sytuacja, że gwintownik złamał się w ośce jednego z potencjometrów i w związku z powyższym, jeżeli kawałek gwintownika utknie Ci w środku, no to nie da się go rozwiercić, bo jest zbyt twardym materiałem. No, pozostaje jedynie albo dotoczenie takiej ośki, no albo ewentualnie znalezienie takiego potencjometru. Podejmując się naprawy takiego starego sprzętu, w pewnym sensie podejmujesz ryzyko, że jeżeli coś się stanie, to Ty ponosisz odpowiedzialność. Tak powinien działać każdy serwis. Jeżeli coś się uszkodzi, to nie powinno być takiej sytuacji, że serwis spycha na klienta, albo się coś nie udało, albo na przykład to już było uszkodzone po otwarciu. W tym wypadku trzeba być uczciwym. Szczęście takie potencjometry używane, oczywiście nie znalazłem niestety u mojego hurtownika z Japonii takiego potencjometru nowego. No to w tym wypadku jeszcze takie potencjometry używane są, no ale jeżeli chodzi o używane potencjometry, no to musimy znowu procedurę podjąć, czyli rozwiercić tutaj ten nit i doprowadzić do sytuacji, że będę mógł go otworzyć, wyczyścić, sprawdzić, złożyć i dopiero wtedy zamontować w sprzęcie. Także kolejnym krokiem jest powierzchnię ściechy wewnętrznej można wyczyścić za pomocą na przykład alkoholu czystego. No ja akurat w tym wypadku będę stosował produkt Dooxit 100L. Jest to uniwersalny płyn czyszczący w takiej formie wygodnej tubki. Widać, jak te styki są ciemne, po okręgu widać taką linię, w związku z tym to jest wszystko do wyczyszczenia. Na taczce też już widać ślady. Zobaczymy, czy uda nam się to wszystko porządnie doczyścić. Styki pierwszego potencjometru i taczki zostały wyczyszczone, tak jak tutaj widać. Natomiast to jeszcze nie koniec, bo jak widzicie jest linia. Z tej strony już spolerowałem, w związku z tym musimy doprowadzić do sytuacji, że to będzie wyglądało w ten sposób. Bardzo często dostaję różne zapytania, jakich środków używam do czyszczenia tego czy tamtego. Każdy środek używany przeze mnie ma przeznaczenie. Nie ma jednego środku do czyszczenia wszystkiego. I tak, jeżeli chodzi o tutaj te tarcze, stosuję akurat Dooxit F100L. Stosuję je tylko i wyłącznie na powierzchnie niemetalowe do czyszczenia. Natomiast do części metalowych stosuję Dooxit D100L i to właśnie zastosowałem w przypadku czyszczenia tutaj tych części metalowych. Natomiast jeżeli mam jakieś silne zabrudzenia, no to stosuję tradycyjnie Argentum. Jest to płyn do czyszczenia srebra, złota, miedzi i innych stopów. Natomiast to jest bardzo silny środek. A jeżeli chodzi o te środki, no to one są dość skoncentrowane, w związku z tym wystarczy tylko kropelunia patyczek i zobaczcie, jak to wygląda, jaki jest brudny patyczek po czyszczeniu dosłownie jednego potencjometru. Potencjometr już został złożony. Tutaj jak widzicie z tyłu jest śrubeczka, ponieważ wcześniej nagwintowałem oś wewnętrznie. Dodałem kropelenkę Loctite'u i założyłem tutaj tą terkotkę. W związku z powyższym potencjometr powinien działać jak nowy, aczkolwiek test jakości przejdą wszystkie potencjometry od razu za jednym zamachem, jak je wyczyszczę i złożę. Jeszcze tylko dodam, bo w poprzednim potencjometrze nie dopowiedziałem, mianowicie powierzchnię styków w potencjometrze metal-metal jeszcze dodatkowo zabezpieczam SGB. Natomiast jeżeli chodzi o smar spowalniający, to w tym wypadku stosuję też z serii Dooxit Fader Grease. Potencjometry już zostały wyserwisowane. Tutaj jest założona śruba. W przyszłości użytkownik w przypadku, kiedy one będą trzeszczeć, będzie mógł je rozebrać, przesmarować, wyczyścić i je spokojnie już złożyć bez konieczności rozwiercania, także możemy je wkładać do środka. Aha, jeszcze wcześniej je sprawdziłem z pomocą mojego zaufanego też Kenwooda VT186, także sprawdziłem tutaj współosiowość działania potencjometru lewego i prawego kanału, ponieważ tutaj są dwie wskazówki.
Przełącznik już został wyczyszczony, tak jak widać styki są fajne i czyste. Zobaczcie, taka ciekawostka, jak on pracuje. Jest to nietypowy troszeczkę przełącznik. Ciach i styki są zwarte. Ciach i styki są rozwarte. A tak wygląda patyczek, tylko i wyłącznie po tym jednym przełączniku. Oczywiście prace przy samym przełączniku wyboru źródeł jeszcze się nie zakończyły. Musimy się teraz dostać tutaj do tej taczki, aby dostać się do styków i je wyczyścić. Tarczę już uwolniłem tutaj z tej. Co ciekawe, jest to przełącznik ALPS, natomiast styki, jak widzicie, są czarne, ale one nie są czarne, nie tak wychodziły z fabryki, tylko są tak brudne, dlatego nie ma co się dziwić, że podczas dotykania przełącznika selektora wyboru terminali głośnikowych wzmacniacz po prostu przerywał. A tak wyglądają styki po czyszczeniu, polerowaniu oraz nasmarowaniu. I przełącznik wrócił już na swoje miejsce, styki polutowane. Kolejny w programie jest tutaj ten przełącznik Loudness. Przełączniczek już został rozłożony. Jak widzicie, naprawdę styki nie są w takim złym stanie, ale oczywiście wyczyszczę te styki, przesmaruję je. Podobnie tutaj ze ślizgaczami wyglądają bardzo dobrze. Przełącznik Loudness został wyczyszczony, nasmarowany, wlutowany na swoje miejsce. Także możemy po kolei tutaj wlutować z powrotem te potencjometry. Na tej płycie jeszcze pozostały do sprawdzenia kondensatory i oczywiście do wyczyszczenia styki przekaźnika. Potencjometry już mam pomontowane. Oczywiście do PCB jeszcze tutaj nie przykręciłem nakrętek, także dobrze by było po prostu złożyć ten wzmacniacz, chociaż tymczasowo, czyli założyć tutaj ten radiator, tą blaszkę na tranzystory i sprawdzić, jaki jest stan wzmacniacza. Ok, wzmacniacz prowizorycznie oczywiście złożyłem, aby tutaj przetestować te potencjometry. Oczywiście zabezpieczenie w postaci żaróweczki przy pierwszym uruchomieniu musi być, dlatego już mam załączone i odpalamy. Żaróweczka rozbłysła. Ok, przekaźniki też puściły, tutaj bardzo szybko puszczają. Tu już z rączki trzymam kamerę, także podpiąłem sztuczne obciążenie i steruję potencjometrem głośności. O, nawet zadziałało zabezpieczenie. Także mamy 3, 3,2 V, 4,8, 5, 6, 6, 8, 7, 7,4, 7,2. Nie jest źle. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, w przypadku tego potencjometru ślizgacze są już, można powiedzieć, na stałe montowane na ośce, w związku z tym nie ma możliwości regulacji. Ja jeszcze sobie podepnę jakieś źródło dźwięku, żeby posłuchać i przejdziemy dalej. No niestety nie mogę Wam zaprezentować kawałka, którego słucham, ponieważ YouTube zaraz będzie mnie ścigał o prawa autorskie. Także kolejnym punktem programu są tutaj te przełączniki wyboru źródła. Już Wam nie będę pokazywał tego, jak czyścić ten przełącznik, bo wygląda tak samo jak tutaj ten niżej, który Wam prezentowałem, przełącznik Loudness. Przełączniki wyboru źródeł już zostały wrzucone. No i teraz przechodzimy do przełącznika pętli magnetofonowej. Na front panelu jest tylko i wyłącznie napęd, który jest tutaj połączony razem z taśmą i z stykami roboczymi, które znajdują się tutaj pod tą obudową. Taśmę z napędem musimy zdemontować. Starczy delikatnie podważyć i ładnie zeskakuje. Natomiast aby dobrać się do wnętrza samego przełącznika i do ich styków, no musimy tutaj odlutować tą baterię pól, żeby po prostu wyciągnąć ten przełącznik do góry. Ja do tego celu użyję mojej rozlutownicy Quicka. Natomiast jeśli ktoś nie ma rozlutownicy, to taka plecioneczka też jak najbardziej wystarczy. I 30 styków mamy odlutowanych. Teraz, żeby go otworzyć, tutaj na boku są takie małe blaszki, które teraz są rozczapieżone, więc trzeba je ścisnąć, aby wyciągnąć tutaj tą bieżnię, po której posuwają się ślizgacze. Przełącznik już został otworzony. Styki nie są w najgorszym stanie, poza oczywiście tymi skrajnymi, które są bardzo ciemne. Także jest całe do czyszczenia. Bieżnia została wyczyszczona, wypolerowana oraz nasmarowana środkiem konserwującym. Ślizgacze już zostały założone na swoje miejsce, więc możemy to spokojnie sobie już składać.
Ok, przełącznik został zakuty. Możemy go wkładać z powrotem, wlutowując na płytkę. Oczywiście z zachowaniem kierunku, bo to jest bardzo ważne. Dobrze jest zrobić zdjęcie wcześniej, w którą stronę tutaj te wycięcia na blaszce były skierowane. W moim przypadku to było akurat w ten sposób do frontu. Ok, jeżeli chodzi o druk, poprawiłem także zimne luty na obu płytkach, troszeczkę ich było, ale zapomniałem Wam wspomnieć o jeszcze jednym układzie, który tutaj występuje. Mianowicie tutaj koło radiatora znajduje się taki wąski układ, który jest nazwany tajemniczo Trio Kenwood TA1001 Voltage Amp. Nazwa Trio Kenwood to japońska firma, która początkowo działała pod nazwą Kasuga Radio, a następnie jako Trio. Od drugiej połowy lat 60. produkty tej firmy były oznaczone jako Kenwood, a od 1986 wszystkie urządzenia ukazywały się tylko i wyłącznie pod tą nazwą. Firma zasłynęła z produkcji wysokiej jakości sprzętu audio, w tych wzmacniaczach charakteryzujący się naturalnym brzmieniem, co było wynikiem pracy zespołu inżynierów, które później założyli firmę Acouphase. A produkty Acouphase pewnie część z Was zna z uwagi na bardzo dobre brzmienie, bardzo porządną konstrukcję. No ale co to jest za układ TA1001? Układ TA1001 to wyspecjalizowany wzmacniacz napięciowy, który współpracuje właśnie z końcówkami mocy STK0040 czy STK0050. Kolejnym etapem prac przy tym wzmacniaczu jest wyciągnięcie tych przekaźników głośnikowych i oczywiście dostanie się do styków wewnętrznych, aby je wyczyścić. Przekaźniki wylutowałem. Co ciekawe, ma dość nietypowy układ nóżek, nie jak standardowy przekaźnik. Są to przekaźniki Omrona i są to przekaźniki na 12V. Często otrzymuję na maila pytania w temacie przekaźników, czy tak jak w tym wypadku, jeżeli przekaźnik jest zamknięty i zaklejony, bo faktycznie one są tutaj zamknięte, to czy trzeba ewentualnie czyścić te przekaźniki. No i teraz sobie wykonamy pomiar przed czyszczeniem tych przekaźników. Najpierw sobie skompensujemy rezystancję samych przewodów i sond. Teraz sobie podepniemy właśnie na styki robocze przekaźnika i od razu podamy napięcie. No i widzimy, rezystancja styków przed czyszczeniem przekaźnika wskazuje 0,0 ohma. Teraz jeszcze sprawdźmy drugi przekaźnik. Ciach, ciach. I w tym wypadku mamy podobny pomiar. 1/10 ohma. Czyli już macie odpowiedź na następujące pytania. Czy należy zawsze otwierać przekaźniki podczas konserwacji wzmacniacza? Przekaźniki już trafiły na swoje miejsce, więc przechodzimy do kolejnego punktu programu, a mianowicie już powoli zbliżamy się ku końcowi i tym razem zajmiemy się pomiarem kondensatorów. Szczególnie tych, które znajdują się blisko radiatora, bo one są najbardziej narażone na utratę swoich parametrów pracy w wyniku ciepła, które wydziela tutaj ten radiatorek. I tutaj na chwilę się zatrzymamy, ponieważ na poprzednich filmach, które Wam prezentowałem, szczególnie w wzmacniaczach WSH 205, wywalałem wszystkie elektrolity i wkładałem nowe, w tym wypadku Nichicony Fine Goldy. Robiłem to, ponieważ w wzmacniaczach WSH były marnej jakości kondensatory. Z biegiem czasu po prostu ich parametry ulegały zmianie. W tym wypadku Kenwood stosowały bardzo dobrej jakości kondensatory. W tym egzemplarzu mamy do czynienia z kondensatorami firmy Nippon Chemicon. I jak na razie z tymi kondensatorami nie miałem więcej problemów. Dlatego też przekonamy się, czy w tym egzemplarzu kondensatory są w dobrej kondycji, czy jednak należy je wymienić. Zacznę od tych dwóch dużych, zaraz je wylutuję, a potem przejdę na te mniejsze. Do pomiaru będzie służył mój zaufany Atlas SR-R70. Dobra, przejdźmy do pomiarów. Kondensator ma pojemność 7500 mikrofaradów. Wskazywana pojemność 7200, SR na poziomie 0,3
ohma. 7200 mikrofaradów, jeżeli mnie pamięć nie myli, to jest chyba 4% w stosunku do 7500, więc wydaje mi się, że jest to świetny wynik. No i tak jak wspominałem wcześniej, ja z tą serią Nippon Chemicon nie miałem większych problemów. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, jak u Was wygląda sytuacja. Ja zaraz wylutuję inne kondensatory. Drugi kondensator górny jest wyciągnięty. Pomiar. SR003, no 7000 mikrofaradów. Tutaj mamy coś mniejszego, czyli 220 mikro. Też ten kondensator był zamontowany w okolicach radiatora. I mamy 224 SR 0,07 ohma. Sami widzicie, że pomimo tego, że wzmacniacz już ma około 40-50 lat, to de facto nie zawsze jest konieczność wymiany kondensatorów na nowe. Tutaj mamy jeden z kondensatorów, który pracuje tutaj w torze barwy dźwięku. Jest to dalej Nippon Chemicon, tylko troszeczkę inna seria. Kondensator ma fabrycznie 100 mikro 16. I mamy 101 mikro 0,30 ohma. Także naprawdę świetny wynik tych kondensatorów, jak na wzmacniacz, który ma swoje lata. Ok, wzmacniacz został sprawdzony pod względem elektrycznym oraz mechanicznym. Jest w bardzo dobrym stanie, dlatego nie pozostaje nic innego, jak jeszcze raz ściągnąć radiator, nałożyć nową, świeżą pastę, wyczyścić troszeczkę ten radiator, bo zobaczcie, cały jest zakurzony. Muszę tutaj wyczyścić te dwie płytki. Płytki już po czyszczeniu, płytki nabrały ładnego koloru, także pozbyliśmy się kurzu i brudu. Ja wiem, zaraz ktoś się odezwie, że tak, powinienem to na początku zrobić. Otóż nie jest to złota zasada, ponieważ najpierw chciałem doprowadzić wzmacniacz do, można powiedzieć, 100% działalności, a później ewentualnie przechodzę do mniej ważnych rzeczy, jak na przykład czyszczenie płytek. Także radiatorek też już zdążyłem wyczyścić. No i za chwilkę nałożę pastę silikonową, termoprzewodzącą i zacznę powolutku składać. Kolejnym krokiem podczas przeglądu, w tym wypadku DTR-ka podpowiada nam, abyśmy ustawili offset voltage. Musimy wpiąć się miernikiem na napięcie stałe pomiędzy pinem 23 a obudową, to jest lewy kanał, oraz 24 i obudowa, to jest prawy kanał. Regulację natomiast będziemy dokonywać za pomocą potencjometrów VR5 oraz VR6. Mierniki finalnie muszą wskazywać 0 V. No już tutaj podłączyłem, lewy miernik to jest lewy kanał, prawy to jest prawy kanał. Załączamy wzmacniacz. DTR-ka nie podpowiada nam, abyśmy odczekali jakikolwiek czas, po którym mamy dokonywać pomiarów, ale z doświadczenia wiem, że dobrze jest odczekać te 5 minut, zanim tutaj te odczyty się ustabilizują. Ok, dobre 5 minut minęło. Jak widać, te wyniki się troszeczkę zmieniły. Tutaj ułamek obrotu wprowadza dość duże zmiany. Ok, i taką procedurę powtarzamy ze 2-3 razy, aby skompensować to napięcie i wtedy możemy uznać, że temat offsetu jest zakończony. Po drugiej próbie regulacji, odczekaniu, widzę, że nie zbliża się idealnie do zera, ale jest to jak najbardziej w granicach, wydaje mi się, tolerancji. Kolejnym punktem do regulacji są tutaj te wychyłowe wskaźniki. W przypadku regulacji, czy w zasadzie sprawdzenia, jak są skalibrowane wskaźniki, wymagane jest troszeczkę więcej sprzętu. W moim wypadku sztuczne obciążenie. Ja sobie podłączyłem do mierzenia na wyjściu napięcia oscyloskop, natomiast równie dobrze może to być zwykły miernik, a na wejście podpinamy generator, który da nam sygnał 1 kHz o amplitudzie około 1 V. Skoro jesteśmy tutaj już przy generatorze, to ustawię już zadane wartości. Mamy 1 kHz, mamy akurat teraz ustawione 10 kHz, więc musimy troszeczkę zjechać. Channel 2. Powinno być ok. I zgodnie z DTR-ką ustawiamy gałkę głośności, aby na wyjściu wzmacniacza na kanale było 4,9 V. Bardzo jest ciężko ustawić gałkę głośności na 4,9, więc prawdopodobnie zostawimy na tych 5 V. I co nam teraz wskaźniki pokazują?
Różnica na potencjometrze głośności. Obecnie mamy na jednym kanale, lewym kanale mamy 5V, na prawym 4,4. To automatycznie też jest widziane na wskaźnikach wychyłowych. Dlatego też musimy niestety stawić wskaźniki każdy z osobna, czyli lewy wskaźnik jest do regulacji troszeczkę w prawą stronę do 3W, natomiast prawy w momencie, kiedy lewy ustawimy, też ustawimy go na około 5V i też musi wskazywać 3W. Tak jak widać, lewy wskaźnik już został ustawiony na 3W, natomiast teraz prawy ustawiamy na 5. I tak jak widać, wskaźnik pokazuje bliżej 1 niż 3, dlatego zaraz wyregulujemy go. Regulacja jest tutaj dokonywana za pomocą potencjometru zaraz za wskaźnikami. Teraz prawy kanał według oscyloskopu też pokazuje 5V i automatycznie na wskaźniku wychyłowym jest 3W. Przy okazji, jak dokonujemy kalibracji tutaj wskaźników wychyłowych, możemy zmierzyć moc wyjściową, jaką generuje ten wzmacniacz. Ok, obecnie mamy, tak jak wspomniałem wcześniej, zapięte obciążenie 8-ohmowe, także jedziemy do góry. 3636, 646, 6876, 17217. Gdzieś tutaj się kończy. 22 razy 22 dzielone na 8 daje 60,5 W na kanał przy impedancji 8-ohmowej. Uważam, że to jest całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę fakt, iż te dwie hybrydy są chłodzone tą blaszką, która w zasadzie nawet nie ma żadnych żebrowań, żeby ułatwić odprowadzanie tego ciepła. Także w zasadzie moje prace przy tym amplitunerze się skończyły. No poza jeszcze oczywiście tą żaróweczką, ale ona nie jest tak łatwo dostępna w każdym sklepie. Są to specjalne żaróweczki, które nie posiadają gwintu, tylko wyprowadzenia takich nóżek. Ale to nie przeszkadza, aby złożyć amplituner, podłączyć kolumny i dokonać jakichś odsłuchów. Zanim jeszcze założę ten panel, jak widzicie, panel jest brudny. Także jeżeli będziecie podejmować się czyszczenia, pamiętajcie, żeby zacząć od czegoś bardzo delikatnego, aby tutaj nie zetrzeć tych napisów. Także proponuję od jakiegoś delikatnego mleczka i z czasem przechodzenia do czegoś bardziej agresywnego, jeżeli okaże się, że poprzednie środki nie zadziałały. Jak widzicie, udało się doczyścić front panel bez zniszczenia go. No i jakiego cudownego środku użyłem. Zdziwicie się. Pasta BHP. Jest to akurat bardzo delikatna pasta, tak zwana mydlana. W związku z tym, jak otworzycie, to też da się wyczuć, jeżeli nie wiecie, czy jaka będzie. Ona tutaj takie ma grudki, żelki, które są bardzo, bardzo delikatne. Niektóre pasty BHP mają taki element ścierny, ale nie. Tutaj w tym wypadku jest to bardzo delikatny środek, aczkolwiek jak widać na tym panelu bardzo skuteczny. Po dokładnej diagnostyce amplitunera Kenwood KR510 udało się przeanalizować jego stan techniczny i określić niezbędne prace konserwacyjne. Wizualna inspekcja pokazała, że obudowa, choć nosi ślady przebarwień, nie posiada poważnych uszkodzeń oraz oznaczenia na panelu przednim nie są powycierane. Gałki oraz przełączniki są kompletne i funkcjonalne, choć wymagały czyszczenia. Potencjometry głośności, balansu oraz regulacji niskich oraz wysokich tonów, jak można było przewidzieć w sprzęcie tej klasy, miały typowe objawy utlenienia, objawiające się szumami, przerywaniem dźwięku. Po ich demontażu, rozwierceniu nitów i czyszczeniu odpowiednim preparatem udało się przywrócić ich działanie. Podobnie było z przełącznikami. Ich stan nie budził większych obaw, jednak po latach użytkowania nagromadzony kurz i utlenianie się styków powodowały zakłócenia w pracy. Czyszczenie i delikatne smarowanie pozwoliło uzyskać ich pełnosprawność. Kondensatory elektrolityczne często są słabym punktem sprzętu vintage. Nie wymagały szczególnej uwagi. Dokładne pomiary nipponów nie wykazywały wzrostu ESR,
a ich parametry znamionowe były na odpowiednim poziomie, co mogło wpływać na jakość dźwięku oraz stabilność pracy wzmacniacza. Kolejnym krokiem było sprawdzenie napięć zasilających, które okazały się zgodne ze specyfikacją, choć drobne wahania wskazały na potrzebę przelutowania kilku połączeń w sekcji zasilania. Po wykonaniu tych operacji stabilność napięć uległa poprawie. Dodatkowo przeprowadzono kalibrację offsetu DC oraz analizę oscyloskopową, by upewnić, że tor sygnałowy nie generuje zbędnych zakłóceń. Ważnym elementem było także sprawdzenie toru sygnałowego pod kątem zimnych lutów. W kilku miejscach, zwłaszcza w pobliżu transformatora mocy oraz stabilizatorów napięcia, znaleziono podejrzane połączenia, które mogły powodować niestabilność działania lub zaniku sygnału. Wszelkie potencjalne wadliwe punkty zostały przelutowane, co poprawiło niezawodność pracy amplitunera. Całość konserwacji skończyła się finalnie testem odsłuchowym, podczas którego Kenwood KR510 pokazał swoje pełne możliwości. Czysty, dynamiczny dźwięk oraz brak niepożądanych szumów i trzasków potwierdziły, że przeprowadzone prace przywróciły amplitunerowi dawną świetność. Po tych działaniach sprzęt jest gotowy do dalszego użytkowania i zapewni wiele godzin przyjemności z odsłuchu muzyki. Testy przeprowadziłem na kolumienkach Tonsil Perfect 150 oraz Klipsch R-51M. Jak brzmi? Otóż Kenwood KR510 to klasyczny amplituner, który po odpowiednim serwisie może dalej cieszyć użytkowników swoim ciepłym, analogowym brzmieniem, z szeroką sceną stereo i dobrą dynamiką nawet przy niskiej głośności. Dla zainteresowanych regulacja basu oraz wysokich tonów jest tutaj na bardzo subtelnym poziomie. A Ty masz swój ulubiony wzmacniacz vintage? Daj znać w komentarzu, zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę, jeżeli chcesz więcej takich materiałów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!